Witam wszystkich serdecznie, mamy 13 dzień czerwca, piątek, zaczynamy nasz przegląd rynkowy. Pamiętajcie proszę, że to co pokazuję i mówię ma wyłącznie charakter edukacyjny. To jest moja prywatna opinia na temat sytuacji technicznej na rynkach finansowych. Nie są to porady ani rekomendacje inwestycyjne, a inwestowanie wiąże się z dużym ryzykiem, także proszę o tym pamiętać i być tego świadomym. Mam nadzieję, że każdy z Was odpowiednio zarządza tym ryzykiem, a my już przenosimy się od razu na wykresy i przed nami wykres funta z dolarem, za chwilę euro-dolar, no i sprawdźmy jakie są potencjalne możliwości. Przejdźmy najpierw na interwał D1, żeby Wam pokazać, że już wybiliśmy tak naprawdę szczyt i zobaczcie, popyt cały czas się tutaj utrzymuje, także rozwijamy się. No i przede wszystkim tutaj pomiar zewnętrzny, pomiar ostatniej korekty, zewnętrzne mierzenie 127,2 jeszcze jest przed nami 1.38095, natomiast to tak dla ciekawostki przejdźmy od razu do interwału H1 i zobaczcie jaka jest tutaj już precyzja. Przede wszystkim pomiar ostatniej fali od dołka do szczytu, zobaczcie, piękne zaksięgowanie 61,8. No i potencjalny nawet wypełnienie układu harmonicznego, punkt X, punkt A i punkt B. Punkt B 61,8, no i oczywiście punkt B, punkt C i punkt D okolice 78,6. I żeby też Wam pokazać, że te układy rysują się jeden po drugim, zobaczcie, wystarczy tutaj przejść już blisko, niedaleko, punkt X, punkt A, punkt B, punkt C i punkt D. Zobaczcie, z układu rodzi się nowy układ, też dla ciekawości go dla wszystkich zaznaczę, punkt B okolice 50, punkt D 78,6, więc mam nadzieję, że znacie ten układ Leonarda. Oczywiście warto też zawsze potwierdzać. Zobaczcie, 161,8, jeżeli ktoś nie wierzy w tą precyzję, zobaczcie, idealne dotknięcie, reakcja, drugi retest, no i żeby było jeszcze ciekawiej, też pokażę Wam to z bliska na M30 i zobaczcie, punkt X, punkt A, punkt B, punkt C i punkt D. Układ w układzie, także nie wiem, czy Was też to tak fascynuje jak mnie. Zobaczcie, piękny układ 61,8, 88,6, FTP, przepraszam, Fibonacci Team Pattern, także piękny układ. I to jest też jako strategia SSW, mam nadzieję, że też je znacie. No i tutaj potencjalne właśnie wypełnienie tego układu harmonicznego kolejnego, także zaznaczam od razu go od dołka do szczytu, okolice 78,6. Już mówię, jaki to jest poziom 1.349,43. Oczywiście warto też pomierzyć falę BC, natomiast na razie zobaczcie, niby mamy tą falę BC, no niby już gdzieś tam jest ten szczyt, natomiast jeszcze to cały czas może być w fazie rozwoju, możemy to troszeczkę nadbić i wtedy też warto pomierzyć od szczytu do dołka okolice, zobaczcie, 50, 61,8, jeszcze potencjalne możliwe zaksięgowanie, jeżeli mielibyśmy zrealizować ten układ harmoniczny, także na razie czekamy okolice. Jeszcze raz, 1.349,43, potencjalny właśnie układ Gartleya i przejdźmy od razu do euro-dolara. Jeżeli funt spada, to prawdopodobnie EDEK będzie szedł za nim, więc tutaj też od razu pomierzmy od dołka do szczytu. Zobaczcie, 38,2, no jest troszeczkę słabe, także potencjalne zaksięgowanie poziomu ZZB 61,8. Już mówię, jak jest to poziom 1.14719. No i przybliżmy też od razu, chciałoby się pomierzyć pomiar ostatniej korekty, żeby mieć to 161,8. No i zobaczcie, też w tych okolicach mamy od razu 161,8 FTS, potencjalny układ właśnie FTS-a. Mam nadzieję, że go dobrze znacie, bo warto go znać, bo dobrze płaci po prostu. I mamy ZZB, FTS, potencjalne właśnie wypełnienie podaży, jak na razie jakiejś wielkiej nie ma w porównaniu do tego popytu, który był, więc jeżeli na niższych interwałach gdzieś ta podaż będzie się mizernie utrzymywać tak jak teraz i nawet dojście będzie na właśnie takiej dywergencji, to będziemy mieli układ jak marzenie, jak to mówią.
Ok, przejdźmy dalej, USD JPY, także zobaczmy od razu na wyższym interwale H4, co tutaj się zadziało. Ok, no i przede wszystkim pomierzmy pomiar ostatniej fali od szczytu do dołka. Ok, cały czas w tych rejonach, zobaczcie, 78,6 nie dotknęliśmy, no i troszeczkę taka konsolidacja, by można było powiedzieć, natomiast przejdźmy od razu na niższy interwał i zobaczmy na H1. Na razie to skasuję, to tylko tak dla ciekawości zaznaczyłem z klasycznej analizy technicznej właśnie. Przejdźmy od razu na interwał H1, no i tutaj zobaczcie, od razu mierzymy pomiar ostatniej fali od dołka do szczytu. Ok, mamy to, mamy 78,6, zobaczcie, no nieprecyzyjny troszeczkę ten układ harmoniczny, natomiast piękna dywergencja tutaj dała radę, tak? Bardziej tutaj bym się pokusił właśnie o mierzenie korekty Claytonowskiej. Zobaczcie, okolice 78,6, piękna korekta Claytonowska, to jest też alternatywny układ harmoniczny Cyphera, też go zaznaczę dla Was, punkt X, punkt A, punkt B, punkt C, punkt jeszcze raz, punkt X, punkt A, punkt B, punkt B, punkt I tutaj, w ten sposób. To jest alternatywny układ harmoniczny. Warto też go znać. Dla osób z wyzwaniem myślę, że jest znany i też wykorzystywany przez wielu. No i pytanie, jakie są możliwe dalsze scenariusze. Przede wszystkim, jak wiecie, no to tutaj ZZB pierwszym punktem, jeżeli chodzi o realizację właśnie tego układu harmonicznego, natomiast dodajmy też pomiar wewnętrzny od szczytu do dołka w tym wypadku, no i potencjalne właśnie dojście nawet okolice 61,8, 144, 458, także cały czas tutaj możliwe właśnie dojście w te okolice. Już Wam mówię jeszcze raz, 144, 458 i wypełnienie właśnie tego Cyphera, natomiast no jak widzimy to cały czas gdzieś tam góra dół, więc na razie to jest gdzieś potencjalny możliwy target. Jeżeli chodzi o euro-jena, zobaczmy na interwale H4, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, też taka konsolidacja, natomiast w tej konsolidacji jest tak dużo fajnych setupów, a my znajdźmy je. Po prostu, jeżeli wiemy, na co patrzymy, to też wiemy, co rozgrywamy. No i zobaczcie, potencjalny właśnie układ tak naprawdę Deep Craba, no pierwszy Butterfly tutaj właśnie był zaksięgowany, punkt X, punkt A, punkt B, zobaczcie, to 78,6, no tutaj minimalnie nie dotarliśmy do tego. No i punkt B, punkt C i punkt D, natomiast chciałby się potwierdzić zawsze gdzieś tam w tym Butterfly to 161,8, widzimy, że tutaj nie mieliśmy żadnego potwierdzenia, wolumen popytowy ogromny, zobaczmy też na interwale H1, czy on się tutaj utrzymuje, za chwilę się zaczyta. Ok, no mieliśmy dywergencję, teraz w sumie ani podaży, ani popytu. No i zobaczmy, jakie są możliwe scenariusze. Przede wszystkim na samym początku warto zaznaczyć tą korektę pędzącą, słuchajcie. No i zobaczcie, jak pięknie jest wypełniana ta korekta pędząca. Ja może skasuję tego ten wcześniejszy układ harmoniczny, właśnie potencjalny Deep Crab. Ok, mamy to skasowane, korekta pędząca na ten moment wypełniana, no i potencjalne właśnie, chciałoby się tutaj powiedzieć, żeby ten wolumen popytowy dalej się rozwijał. Zobaczmy jeszcze na niższym interwale, 15, tak jest, wolumen popytowy rośnie, natomiast dla skalperów warto uważać właśnie na 61,8, tak jest, no i potencjalne wypełnienie układu harmonicznego, punkt X, punkt A, punkt B, punkt C i punkt D. Zobaczcie też lewe ramię, głowa, prawe ramię. A w konsekwencji już też pełne wypełnienie wtedy tej korekty pędzącej i nawet wyjście właśnie w te okolice 161,8. Tutaj w te okolice 167, 743. Natomiast na razie skupmy się na tym, co jest tu i teraz. Potencjalne właśnie wypełnienie tej lokalnej korekty pędzącej.
też ją zaznaczę, zobaczcie, już też dochodzimy, no i potencjalne wypełnienie układu harmonicznego w okolice 166, 389 z lewym ramieniem, głową i prawym ramieniem, także RGR. Przechodźmy od razu do złotówki USD PLN 370, no i zobaczmy też na wyższym interwale, na wyższym interwale to chciałoby się całość pomierzyć i wtedy zobaczymy. Też dla ciekawości dodam to mierzenie dla Was. Zobaczcie, już jesteśmy w okolicach 78,6, okolice 3,68, 781, no i też tutaj fala BC, potencjalny układ harmoniczny, punkt X, punkt A, punkt B, punkt C, punkt D z potencjalnym nawet nadbiciem właśnie do 161,8, no 3,61, natomiast na razie nie patrzmy na to, patrzmy na to, co jest tu i teraz. Zobaczmy, jakie są potencjalne możliwe scenariusze. Przede wszystkim weźmy od razu korektę pędzącą. No ta korekta pędząca, zobaczcie, jeszcze jest mocno do wypełnienia i przede wszystkim pomiar całości idealnie 61,8. Zobaczcie, przed nami 3,731,75, 3,73175. No, potencjalne wypełnienie właśnie tego setupu. Pierwsze ZZB, zobaczcie, już są reakcje, bronimy to. Dodajmy jeszcze też pomiar korekty Claytonowskiej dla ciekawości. Wow, widzicie to? 161,8, no niesamowita precyzja, także uwielbiam, po prostu uwielbiam rynki, uwielbiam tą precyzję i tą harmonię. Mam nadzieję, że też Was to tak fascynuje. Przejdźmy od razu do Euro-PLN-a i zobaczmy, jakie są potencjalne możliwe scenariusze. Przede wszystkim pomierzmy od razu całość od szczytu do dołka, skąd się odbiliśmy. Zobaczcie, jak broniliśmy to 61,8. Pierwszy, drugi, tyle retestów. Słuchajcie, że no chciałoby się aż to wybić i pójść w górę okolice 88, 78,6. Natomiast na razie sprawdźmy H1, zobaczmy, co tutaj się dzieje na tych niskich interwałach. Ogromny wolumen popytowy zaczyna właśnie się rozwijać. Przede wszystkim od dołka do szczytu, mierzenie, pomiar ostatniej fali, żeby uzmysłowić właśnie tą precyzję. Zobaczcie, dla ciekawości punkt X, punkt A, punkt B układu harmonicznego, punkt C i punkt D, okolice 78,6, piękny Gartley, także no teraz jest rozgrywany, tak, ten układ harmoniczny z piękną dywergencją. Mam nadzieję, że też macie ten wolumen, bo no on robi robotę, on daje naprawdę ogromną wartość dla tradera, jeżeli mamy podjąć jakąś decyzję. No i przede wszystkim będąc świadomym tego, że rozgrywamy układ harmoniczny, tak jak wiecie, punkt B już został wypełniony dawno, punkt C też już został wypełniony dawno, więc potencjalne nawet wypełnienie punktu A. Natomiast przed nami, żeby to nie było takie proste i kolorowe, no też kolejny setup po setupie i zobaczcie, jaki piękny układ harmoniczny, punkt X, punkt A, punkt B. Jeżeli ktoś nie wie, że są wypełniane, to zastanawia się, to jest przypadek, a to nie jest przypadek, jeżeli wiecie, na co patrzeć, to jest układ po układzie. I zobaczcie, układ harmoniczny Gartleya już został wypełniony, oczywiście dodajemy zawsze pomiar ostatniej korekty, zobaczcie, jaka piękna precyzja, 161,8, no rynki naprawdę fantastycznie chodzą. No i potencjalne właśnie dojście nawet do okolicy 88,6 przy takim wolumenie popytowym. Kolejna reakcja 4,285,19. Potencjalne właśnie dojście tutaj w te okolice. Natomiast zobaczmy też na niższym interwale M30, co tutaj się dzieje. No i przede wszystkim warto dodawać pomiary ostatnich fal od dołka do szczytu. Zobaczcie, 61,8 właśnie jest wypełnione, no i potencjalne od tego wyjście nawet do wypełnienia tego szerszego układu harmonicznego 88,6. Jeżeli chodzi o S&P, zobaczmy też wyższy interwał D1, no tutaj cały czas zatrzymujemy się w tych okolicach 88,6. Walczymy o to, natomiast przy takim wolumenie popytowym potencjalne wyjście tutaj górą. Natomiast na razie patrzmy to, co jest tu i teraz i na pierwszy rzut oka widzimy one-to-one'a, którego należy wręcz
pomierzyć, sprawdzić i zobaczcie. Pięknie wypełniony one-to-one przy praktycznie minimalnej podaży w porównaniu do tego popytu. No każdy się ze mną pewnie zgodzi z tym, tak? No, matematyka nie kłamie w tym wypadku, tak? Matematyka królową nauk, także no sami widzicie jaka piękna precyzja, 61,8 one-to-one wypełniony i dojście do pierwszego ZZB. Przed nami też jest one-to-one do wypełnienia, więc też pierwsze reakcje. No i zobaczcie, już też potencjalne dojście do tego one-to-one'a, okolice właśnie 5989,09. Oczywiście dodajemy pomiar ostatniej fali. No tutaj 50 mamy, 50 wcześniej, tak, potencjalne właśnie reakcje i nawet wtedy wypełnienie układu harmonicznego. Na razie przed nami właśnie obserwujemy ten ZZB z tą lokalną korektą pędzącą, natomiast pamiętajcie, że korekta szersza zawsze ma gdzieś tam pierwszeństwo, tak, więc potencjalnie możemy dążyć do wypełnienia całości, całego układu, natomiast po drodze mamy wiele innych mniejszych układów, które warto znać, które warto obserwować i żeby wiedzieć, dlaczego mamy jakąś cofkę, albo żeby wiedzieć, dlaczego też nas na przykład wybija, tak, bo nie zrozumieliśmy kontekstu, nie rozumiemy rynku. Jeżeli wiecie, jak to robić, jak to czytać, to no po prostu jak książkę czytacie i was to fascynuje, a każda kolejna strona wciąga jeszcze bardziej. Także przejdźmy dalej od razu do, no mam nadzieję, że jesteście świadomi, tak, że one-to-one lokalne i wypełnienie całego one-to-one'u podaje potencjalne dojście właśnie 5985,69 w tych okolicach. No i Nasdaq od razu przejdźmy też na interwał H4. Tutaj też potencjalne wypełnienie korekt pędzących, no nawet wcześniej też gdzieś tam były wypełniane, zobaczcie, one cały czas są aktualne, cały czas są wypełniane. No piękna precyzja i to jest piękno tradingu, raz, dwa, trzy, czwarty, one to one, zobaczcie, no i dodajmy od razu też pomiar ostatniej fali, już mamy dywergencję i potencjalne wyciągnięcie i wypełnienie tego one to one'a, oczywiście dodajmy cały pomiar, okolice 50, no bliżej 61,8, tak, natomiast już jest one to one wypełnione i potencjalne właśnie już wypełnianie też tego mniejszego one-to-one'a, też go zaznaczę. Ok, teraz będzie bardziej widoczne. Bardzo podobna sytuacja jak właśnie na S&P. Zobaczcie, potencjalne wypełnienie tego one-to-one'a, dojście w te okolice właśnie 50, 21 703,62 potencjalne właśnie dojścia w te okolice. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, zobaczmy jaki jest potencjalny scenariusz na Dow Jonesie. Oczywiście też tutaj przychodzi pomiar ostatniej fali z pomocą i już widzimy tą piękną precyzję 61,8. Oczywiście dodajmy tego one-to-one'a dla pomocy, dla sprawdzenia. No i też dla nawyku. I jeżeli zastanawialiście się, dlaczego nadbiliśmy, no to zobaczcie. One to one, pięknie wypełniony. Możecie powiedzieć, że się przygotowałem i wcześniej rynek wyrysowałem pode mnie, żeby wszystko pasowało. Natomiast niestety jeszcze nie mam takich ogromnych funduszy, żeby każdy rynek gdzieś tam rysować. Zobaczcie, jakie piękne wypełnienie one to one. Oczywiście dodajmy pomiar ostatniej fali od szczytu do dołka. No i tak samo 50, 42 569,37, potencjalne właśnie dojście, pierwsze reakcje, no i nawet SSW możliwe i potem wypełnienie całości. Jak sami wiecie, SSW w 60% przypadkach gdzieś tam jest dla spóźnialskich, no i tu potencjalne właśnie takie wypełnienie. Na razie to jest scenariusz, natomiast najważniejsze to jest wypełnienie tego one-to-one'a. Jeżeli chodzi o DAX-a, zobaczmy na DAX-ie, co tutaj się stało. Ok, wyjście górą, no i ogromna podaż. H1 przychodzi nam z pomocą i w tym wypadku już zewnętrzne mierzenia. Oczywiście moglibyśmy całość pomierzyć, ale nic tam nam to nie da. I przede wszystkim ten pomiar i korekta Claytonowska, no i też zobaczcie układ harmoniczny.
natomiast na razie jest on najbardziej aktualnym setupem z ogromną dywergencją, jak sami widzicie. Podaży w ogóle nie ma, zobaczmy jeszcze na niższych interwałach, jak to wygląda. Ok, na razie jest tutaj to do zaakceptowania. Przejdziemy jeszcze na M5. Popyt już zaczyna się uaktywniać. No i traktowałbym to też jako SSW i potencjalne właśnie dalsze wzrosty, także układ harmoniczny na ten moment jest wypełniany. Ja też zaznaczę ten układ harmoniczny. Punkt X, punkt A, punkt B. Punkt B, punkt C i punkt D. Oczywiście też warto zobaczyć i zwrócić uwagę na pomiar korekty claytonowskiej. Zobaczmy też 161,8, czy będziemy mieli. No niestety korekta claytonowska nic nam tutaj nie da, nie mamy gdzieś tej precyzji. Niestety chyba nie będziemy mieli żadnych innych potwierdzeń, więc dobrze, że ten wolumen właśnie tutaj jest, bo daje nam informację o dywergencji, bo jak weźmiemy pomiar tego, o nie, mamy pomiar ostatniej, słuchajcie, korekty 161,8, piękne dojście 78,6, znaczy 88,6, 161,8, no i potencjalne właśnie realizowanie układu harmonicznego. Fala CD bardzo szybka i dynamiczna, więc potencjalne dojście właśnie do wypełnienia też tego lokalnego one-to-one'a. Na to należy też zwrócić uwagę. Też go zaznaczę tutaj, żeby nie było zdziwienia, że na przykład nas cofnęło i zobaczcie A, B, C i D i tutaj jest jeszcze potencjalna korekta w korekcie. Zobaczcie, punkt A, punkt B, punkt C i punkt D. Z korektą w korekcie, więc potencjalne dojście właśnie okolice 23 593,47, potencjalne wypełnienie właśnie tego. Jeżeli chodzi o złoto, przejdźmy od razu też na interwał H4, zobaczmy co tutaj się dzieje. No i pomierzmy od razu też całość od szczytu do dołka. Ok, mamy 78,6 z układem harmonicznym, punkt X, punkt A, punkt B, punkt C i punkt D. Od razu też go zaznaczam tutaj. Zobaczcie, 161,8. Jaka reakcja już była? No reakcja naprawdę na scalping to idealna. Zobaczcie. Parę pipsów było, co? Parę pipsów było, ponad 20 dolców, tak? 28 dolców. Reakcja, piękne wypełnienie, natomiast jeżeli wolumen podaży w ogóle jeszcze nie ma i jeżeli ten wolumen popytowy będzie się utrzymywał, to ja bym nawet się pokusił gdzieś tam o wyjście nawet górą, tak? Natomiast na razie jeszcze przed nami poziom 88,6, też go zaznaczę, no i też warto pamiętać o wypełnianiu lokalnych układów właśnie one-to-one. Od razu zaznaczmy te one-to-one, które były już wypełniane. Zobaczcie, już kilkukrotnie były respektowane. Tutaj nawet też. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 one-to-one. Zobaczmy, czy będziemy mieli piąty. Jak najbardziej piąty one-to-one. No niesamowita precyzja. Nie wiem, czy też rozgrywaliście te one-to-one. Uwielbiam coś takiego. No i dojście, potencjalne wypełnienie właśnie tego one-to-one'a i potencjalne dojście okolice 3460,02, także potencjalnie przed nami dojście do okolic 88,6 i wypełnienie tego one-to-one'a. Jeżeli chodzi o srebro, zobaczmy od razu też interwał H4, co tutaj się działo. One-to-one oczywiście też nam przychodzą z pomocą, zaznaczyłem trójkąty, ok, mamy one-to-one. Lokalny one-to-one, zobaczcie, już też był tutaj respektowany. Jeszcze ten był, akurat nie było energii, żeby go wypełnić. Tutaj widzimy, że jest mocno respektowany one-to-one. I przejdźmy od razu na interwał H1. Chciałoby się gdzieś to pomierzyć i oczywiście też dodajmy pomiar ostatniej korekty. Zobaczcie, 161,8, nadbite cieniem, wyciąganie, no i w tym wypadku też przydają się strzałki, bo strzałki naprawdę też robią robotę i pomagają Wam gdzieś tam wejść w odpowiednim momencie, żebyście nie musieli
przetrzymywać tej cofki, tak? I zazwyczaj na zewnętrznych mierzeniach każdy się zastanawia, a gdzie ustawić stop lossa, więc właśnie strzałki tutaj przychodzą z pomocą i oczywiście warto zauważyć i od razu zaznaczyć lewe ramię, głowa, prawe ramię. Zobaczcie, pierwszy test, drugi test tego prawego ramienia, no i podaż gdzieś tam się zaczęła utrzymywać, dywergencja popytowa, zobaczmy na niższym interwale, ok, popyt zaczyna gdzieś tam być, ale jego w ogóle nie ma, natomiast patrząc na korelację, jeżeli złoto będzie dalej miało miejsce na wzrosty, no to tutaj właśnie ten one to one i ta geometria w postaci właśnie RGR-a, lewe ramię, głowa, prawe ramię po prostu zostanie wypełniony i potencjalne właśnie dojście okolice 36,895, jeżeli chodzi o tego one-to-one'a, natomiast żeby była precyzja i też może nie być tak łatwo od razu, przede wszystkim pomierzmy to od szczytu do dołka, zobaczcie, 61,8 przed nami i to jest właśnie nasz punkt, nasz znacznik, kierunek 36,382, potencjalne tutaj dojście, reakcje, no i nawet potencjalne wypełnienie właśnie układu harmonicznego, okolice w tym wypadku 36,496. To będzie najbardziej aktualne według mnie i przejdźmy teraz na ropę WTI, co tutaj się dzieje, ok, 61,8, też to akurat gdzieś tam sprawdzałem też przed spotkaniem. Ok, zacznijmy może od czystego szablonu. Przede wszystkim pomiar całości od szczytu do dołka. Mam nadzieję, że pamiętacie o tych dołkach, skąd one były wypełniane. Łukasz bardzo dużo o tym mówił, czy to właśnie na niedzielnej odprawie, czy też na milionowym portfelu. No i potencjalne właśnie dalsze wzrosty. Pierwsze już reakcje są, no i przede wszystkim całość. Warto pomierzyć całość, zobaczcie 61,8, ten one to one już został też wybity, też od razu go zaznaczę. One to one już tutaj jak widzimy mocno wybity, także potencjalne właśnie dalsze wzrosty, natomiast to co jest najważniejsze na niższej interwale H1, przejdźmy od razu do tego, bo tutaj jest precyzja, tutaj jest setup, zobaczcie. Mamy 50, też nawet jeżeli byśmy pomierzyli z tego, mamy 61,8 w tym samym miejscu, więc to jest nasz setup, na który właśnie patrzymy. Mamy dywergencję wolumenową, więc to jest dla mnie najważniejsza okolica na ten moment. 71, 177 i potencjalne dalsze właśnie tutaj wyjście, nawet górą, jeżeli ten popyt za chwilę się pojawi. No dywergencja akurat popytowa była w drugą stronę, tak, natomiast ta podaż gdzieś tam też praktycznie jej nie ma, tak, no i jak widzimy na pierwszy rzut oka gdzieś tam na razie się rysuje, dlatego przejdźmy też na niższy interwał M15, zobaczcie, nic nie ma, więc potencjalne właśnie wypełnienie tego poziomu 50. Natomiast setup, no sama 50 też pamiętajcie o tym, że warto mieć kilka innych potwierdzeń, żeby mieć wzmocnienie, dlatego w tym wypadku też na przykład strzałki czy arabski system bardzo mocno pomaga gdzieś tam w prowadzeniu potem pozycji i potwierdzaniu tego. Jeżeli chodzi o Bitcoina, na Bitcoinie piękny setup, zobaczcie 78,6 dojście, oczywiście pomiar całości od dołka do szczytu, no i w tym wypadku też musimy zaznaczyć lewe ramię, głowa, prawe ramię, no i też pomiar całości od dołka do szczytu i widzimy właśnie tutaj okolice 78,6, no nawet chyba nie musnęliśmy, minimalnie nie musnęliśmy, no i tutaj widzimy pierwsze reakcje, też warto zaznaczyć te one-to-one, największy one-to-one, zobaczmy czy jest wypełniany. Tak jest, zobaczcie, na co jest reakcja na one-to-one'a z taką podażą, potencjalne właśnie dojście do okolic 88,6, wypełnienie tego one-to-one'a, potencjalne właśnie wypełnienie całości
No i nawet właśnie testu na poziomie 101 586,60, natomiast na ten moment najważniejszy setup to jest okolice 104 990, potencjalne wypełnienie tego one-to-one'a, no i też niestety nie będziemy mieli potwierdzenia w postaci poziomu wewnętrznego. Jak widzimy 38,2, no setup jest słabszy, tak? Natomiast przy tej podaży potencjalne wypełnienie właśnie całości. No tutaj dywergencję widzimy, więc też może być strategia SSW i o tym też warto pamiętać, że niekoniecznie zostanie cały wypełniony ten setup, tylko na nim będzie na przykład układ harmoniczny, tak jak to też miało miejsce wcześniej na jakimś setupie, to Wam tutaj pokazałem. Muszę sobie przypomnieć, ok, to może za chwilę do tego wrócę. Na Bitcoinie, tak jest, 78,6, gdzieś to był ten setup SSW, znaczy to był na układzie harmonicznym. Chciałbym Wam przypomnieć właśnie, że coś takiego, to bodajże było tutaj, nie, to nie tu, to było tu, na Eurojenie, tak, dojście i potem zejście, zamiast wypełnienia całości, no to też SSW. O, tak jest. To jest to, nie? I podobna sytuacja. Słuchajcie, zobaczcie, one to one, tak? I one to one jest cały wybity i tak samo tutaj może być na Bitcoinie, że możemy całego nie wybić i może być właśnie setup, tak jak właśnie na Eurojenie, tak? Dojście do SSW przed i zakręcenie, także warto obserwować to, wypełnienie tego one-to-one'a, jeżeli chodzi o nadgas, sprawdźmy jakie są potencjalne możliwości, no tutaj widzimy, że się mocno kręcimy, niby wolumen ogromny podażowy na nadgazie, natomiast zejdźmy na razie na niższy interwał H1, zobaczmy przede wszystkim pomiar całości od szczytu do dołka, wydaje mi się, że ten, o, tak jest, trochę gdzieś tam utknął. Cały czas jest podaż, jeżeli weźmiemy gdzieś to bardziej czułe, o, w ten sposób. No, na razie nic tutaj takiego ciekawego nie ma. Przede wszystkim, jeżeli zobaczycie, no to jest układ harmoniczny. Też go zaznaczę. Punkt X, punkt A, punkt B. W tych okolicach 50. No, nawet pokusiłbym się tutaj na nadbicie 61,8. Natomiast jeżeli tego nie mamy, tak, to załóżmy, że tego nie mamy, to nasz układ harmoniczny jest tutaj, na samym początku, no i potem okolice 78,6, też wtedy zawsze warto dodawać pomiar ostatniej korekty. Zobaczcie, 161,8, lewe ramię, głowa, prawe ramię, wypełnienie układu harmonicznego, pierwsza reakcja, no i potencjalne właśnie jeszcze zejście okolice 88,6, bo no niestety gdzieś tam kręcimy się góra dół, więc potencjalne dojście okolice 3,501, do końca mi się gdzieś ten nadgas nie podoba na ten moment, oczywiście możemy go przybliżyć i tutaj wyszukać właśnie setupu, no oczywiście pomiar od szczytu do dołka, okolice już rozgrywania, okolice 61,8, tak jest, no nadbite 61,8 z potencjalną korektą, no i dalsza potencjalna szarża tutaj w górę do wypełnienia 88,6. Jeżeli chodzi o kakao, zobaczmy jakie są możliwości, jakie są możliwe scenariusze na kakale. Zobaczmy przede wszystkim co się tam działo od szczytu do dołka, oczywiście 50 pięknie wypełniona, w tym wypadku też należy pomierzyć całość, tak, już pokazuję. Ok, od szczytu do dołka, zobaczcie, 61,8 pięknie zarespektowane. No i pytanie, jakie są możliwe dalsze scenariusze, no tu akurat niestety nam nie zadziała wolumen. Potencjalne nawet wypełnienie, słuchajcie, układu harmonicznego. No ten układ harmoniczny byłby bardzo nisko, jak sami widzimy, punkt X, punkt A, punkt B.
punkt B, punkt C i punkt D. Okolice 78,6, natomiast też nie ma precyzji. Ten pomiar właśnie ostatniej korekty gdzieś tam troszeczkę pomiędzy jest, pomiędzy tymi poziomami i zejdźmy też na niższy interwał H1. To co tutaj będzie najważniejsze i najbardziej aktualne, pomiar całości od szczytu do dołka, zobaczcie, 50, rozgrywanie, też warto zaznaczyć tego one-to-one'a. Tak jest i bronimy właśnie tego one-to-one'a i potencjalne wypełnienie właśnie korekty pędzącej, to jest w okolice 9905.1, no i potencjalne właśnie zejście, no i też tutaj zaznaczmy od razu odtąd dotąd, zobaczcie 78,6, tutaj też był taki lokalny układ harmoniczny, punkt X, punkt A, punkt B, punkt C i punkt D, okolice 78,6 i przez to też to wyciągnęliśmy, natomiast może za dużo tego jest. Na razie najważniejszy i aktualny setup to jest ten właśnie one-to-one. Na dzisiaj to już wszystko, życzę Wam powodzenia, udanego weekendu, no i do usłyszenia.